to były fajne. No, Pamiętasz? jakoś tak się rozmarzyłaś, co? Oj, bardzo. No. Tyle wspaniałych osób tam wtedy poznałyśmy, prawda? No i kto Ci przychodzi na myśl? No, jeżeli chodzi o polskie muzyczki i o ten wspaniały dżingiel, który mamy na początku, to nasz kolejny gość, którego dzisiaj mamy. Kompozytorka i dyrygentka podróżująca po świecie, której muzyka wykonywana jest w różnych zakątkach świata, zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie i dzisiaj dla Państwa będzie mówić o swojej muzyce. Martyna Kosecka. Cześć Martyna. Cześć, cześć, witam wszystkich. Ale masz tam piękne tło za sobą. Gdzie jesteś? W niebie. No właśnie, zobacz. tak to wygląda. I jeszcze te loki Twoje, takie aniołkowate. Wspaniale. Ja się teraz łączę z Wami prosto ze studia muzyki elektroakustycznej Notan w Oslo w Norwegii. Wow, imponująco. Wow. No. Ale co tam robisz tak naprawdę, Martyna? E, Tak naprawdę przeprowadziłam się do Norwegii rok temu i obecnie jestem kompozytorką. Rozwijam różnego rodzaju projekty i ostatnio bardzo dużo projektów rozwijam na temat muzyki elektroakustycznej. Stąd też bardzo dużo siedzę w studio i pracuję. Te 4 głośniki, które widzicie, to nie są jedyne głośniki w tej przestrzeni. Jest ich łącznie 24, tylko musiałabym bardzo moją kamerę przekręcać, żeby wszystkie je pokazać, również te nade mną. Myśmy zaczęły ten odcinek wspominając okres studiów. Pamiętasz, jak to było, jak się poznałyśmy i jaki utwór nas połączył? Ja pamiętam. Tak, pamiętam. To było bardzo wiele lat temu, tak naprawdę 10 lat temu. Ojejku, Martyna, mogłaś tego nie mówić. To nie. Musiałam. Teraz wyszło, że jesteśmy takie. Och, dobra. Był to Twój utwór Fragment na klarnet i fortepian. Tak. I tak się chyba poznałyśmy, prawda? Przez to wykonanie. Najpierw w Polsce, a potem za granicą. Chyba tak. Tak, dokładnie. Tak rozpoczęła się nasza przygoda razem muzyczna. Teraz jak nam mówisz, że łączysz się z nami z Oslo w Norwegii, to brzmi imponująco, ale myślę, że to i tak nie jest najbardziej egzotyczne miejsce, w którym przyszło Ci mieszkać i pracować. Nie, tak naprawdę moje życie związało się z innym, podejrzewam bardziej egzotycznym krajem. Otóż spędziłam parę lat w Iranie i dalej tak naprawdę współpracuję z muzykami z Iranu i dalej odwiedzam kraj i przygotowuję różnego rodzaju projekty. Od razu mi się takie nasuwa pytanie, jak to jest być kobietą kompozytorką mieszkającą w Iranie? Powiem szczerze, że jest zawsze dużo rzeczy do roboty. Kobieta kompozytorka w Iranie ma dużo perspektyw do rozwijania się i tak naprawdę ja nie byłam jedyną kobietą z zagranicy, która pracuje w Iranie i tworzy muzykę. Jest bardzo dużo kobiet kompozytorek irańskich, które pracują zarówno w kraju, jak i za granicą. Bardzo śmieszna sprawa, bo wykładowcą kompozycji i teorii muzyki na Uniwersytecie Teherańskim jest Sara Abozari, która ukończyła studia doktoranckie również u mojego profesora, Krzysztofa Mejera. Także świat jest tak naprawdę bardzo mały, w szczególności świat muzyki klasycznej i współczesnej. No to takie niesamowite, prawda? Ja bym się nie spodziewała. A tak jeśli rozmawiamy o kompozycji i wykonaniach, nas często po koncertach publiczność pyta, ile czasu potrzebowałyśmy na przygotowanie danego utworu. Ty jesteś w stanie określić, zanim napiszesz utwór, ile czasu Ci to zajmie, lub jesteś w stanie określić już po napisaniu, ile faktycznie czasu Ci to zajęło? Jak to wygląda? Tak naprawdę wszystko zależy od projektu, ale tak, napisanie utworu również wiąże się z dużym nakładem czasu ze strony kompozytora.
A jak Tak to jak jest? mówię, może być krótki projekt, może być na przykład utwór na instrument solo, ale bardzo krótki, no to wtedy praca nad utworem przebiega dosyć szybko. Może być duży projekt, na przykład projekt operowy. Akurat też przytrafiło mi się napisać operę jednoczęściową na pełną orkiestrę i pełną obsadę na scenie. I praca nad takim utworem trwała 2 lata, bądź co bądź. Także jest to duży nakład pracy. Ale przy takim, powiedzmy, bardziej kameralnym projekcie trzeba jednak poświęcić parę miesięcy pracy. Na przykład u mnie to nie jest tak, że każdego dnia o określonej porze dnia planuję sobie tylko i wyłącznie komponowanie od tej godziny do tej godziny. U mnie to tak nie funkcjonuje, chociaż starałam się również sprawdzić, czy mogłoby funkcjonować, jednak nie. Najczęściej u mnie jest tak, że ta pierwsza faza właśnie zastanawiania się nad projektem, szukania inspiracji, gromadzenia materiałów, różnego rodzaju założeń dla danej kompozycji, którą chcę komponować, jest chyba najdłuższą fazą, bo może trwać od przynajmniej kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, ale potem sama faza pisania utworu, jak już się naprawdę wie, co chce się zrobić, zazwyczaj jest bardzo Czyli masz krótka. dokładnie tak samo jak ja, że proces przygotowania już jest dużo dłuższy niż sama Tak, realizacja. tak. Ale ja mam pytanie a propos inspiracji. Jak to jest? Skąd ją czerpiesz? Czy to jest tak, że masz jakieś melodie w głowie i chcesz je od razu przelec na papier, czy może jakieś miejsca Cię inspirują, ludzie, których spotkasz? Jak to wygląda u Ciebie? Tak jak mówiłam, inspiracje mogą płynąć z bardzo różnych źródeł. Ja się również interesuję literaturą, na przykład czerpię inspiracje z różnego rodzaju bajek, podań i legend. Na przykład to było źródłem dla napisania mojej opery Kloto. Również inspiruję się zjawiskami atmosferycznymi i różnego rodzaju procesami w naturze, od chmur, po mgły, po nie wiem co jeszcze powiedzieć, różnego rodzaju takie efemeryczne, ulotne rzeczy, które chciałabym jakoś uchwycić i zachować w dźwięku. No, mam przeróżnego rodzaju inspiracje i zależy na przykład nad czym chcę pracować, to wtedy zaczynam rozwijać to jak najbardziej się da. Każdy utwór jest tak naprawdę zamkniętą wyspą i ta inspiracja w nim się tworzy, rozwija i potem samodzielnie zaczyna funkcjonować. No, pięknie o tym opowiedziałaś. Nasuwa mi się od razu takie pytanie, związane może troszeczkę też z Twoimi podróżami, no i pewnie też z życiem. A propos Iranu, ponieważ tam mieszkałaś, a tam, jak wiadomo, też kobiety chyba nie mają łatwo. Kobiety, kompozytorki, czy mówimy o kobietach ogólnie? No, myślę, że możemy poruszyć obie kwestie, bo to myślę, że to dotyczy zarówno i kobiet, i też kobiet, które zajmują się muzyką, prawda? W sumie tak, ale powiem szczerze, że tak naprawdę życie kobiety, a również kobiety kompozytorki w Iranie nie różni się strasznie zbytnio od życia kobiety zajmującej się muzyką w jakimkolwiek innym kraju. Także z każdej strony doświadczamy różnego rodzaju problemów, ale również są momenty, w którym rzeczywiście realizujemy się i działamy i idziemy do przodu. Ale tam też występowałaś jako dyrygentka, prawda? Tak. Miałam przyjemność dyrygować orkiestrą Nilper w trakcie koncertów w Teheranie. Również występowałam jako pianistka, chociaż wydaje mi się, że granie na fortepianie to raczej moje hobby, ponieważ skończyłam szkołę muzyczną na kierunku fortepian i nie zajmuję się tym po prostu profesjonalnie na co dzień. Ale też miałam szansę, żeby moja muzyka była wielokrotnie wykonywana w Iranie.
No to wspaniale. I jak występowałaś jako dyrygentka, to opowiedz nam, jak wygląda strój kobiety dyrygentki w Iranie. Strój kobiety dyrygentki może tak naprawdę wyglądać jakkolwiek żywnie nam się spodoba, ale musimy przestrzegać norm ubraniowych, które panują w kraju ze względu na religię, która jest główną dowodzącą religią w Iranie, czyli islam. Także względem przepisów w Iranie kobieta musi mieć nakrycie głowy, niezależnie gdzie jest i gdzie się porusza po kraju. Ale można Także tak występować w takiej pięknej sukience, czy na przykład, nie wiem, w krótkim rękawku i w spodniach? Ja nie wiem w zasadzie, jakie tam są takie wytyczne. Jakbyś mogła opowiedzieć więcej? oczywiście można występować w długiej sukni, a można również występować w spodniach albo w koszuli. Najważniejsze jest to, żeby ciało kobiety było po prostu okryte. Także muszę mieć szal na głowie, muszę mieć bluzkę, która będzie miała długie rękawy i spodnie albo sukienkę, która będzie raczej ubiorem do dołu, a nie będzie tylko i wyłącznie do kolan. I Także nie czułaś się tym ograniczona? No bo dla mnie to jest trochę tak, że strój jest też elementem mojego wykonania. tak, strój jest elementem wykonania, to znaczy powiem szczerze, że strój pomaga w wykonaniu, pomaga być bardziej pewnym siebie, pomaga czuć się dobrze na scenie, ale nawet jeżeli panują pewnego rodzaju ograniczenia dla nas w trakcie występu w takim kraju, zawsze możemy znaleźć drogę i takie ciuchy, aby czuć się bardzo dobrze i komfortowo na scenie. Także nie zapominajmy o tym, że to ja kreuję własny wizerunek, jak wychodzę na scenę i jeżeli ja się dobrze w nim czuję, to tak odbiera mnie każdy wokół. No właśnie, to bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Coś ważnego, ja myślę. Bardzo ważnego. A I tak, nie tylko na normy ubraniowe w Iranie, także gdziekolwiek jesteśmy. a tak na co dzień nie czułaś się tym ograniczona? E, Powiem szczerze, że na dłuższą metę nie. Jak już dłuższy czas mieszkałam w Iranie, to nie czułam się tym ograniczona. Po prostu są pewnego rodzaju pory roku, na przykład lato, gdzie po prostu człowiekowi czuje się bardzo gorąco. I to jest jedyny problem, ale całą resztę można oczywiście przetrwać. No z tego, co mówisz, to przyzwyczaiłaś się faktycznie do tego, bo czuję, że jak o tym mówisz, to jest dla Ciebie coś normalnego już teraz, prawda? E, Tak, po prostu trzeba taką normę jak szalik na głowie traktować jako element ubioru, a nie przymus, bo bądź co bądź on istnieje. I zamiast starać się narzekać na co dzień, jak jest on niewygodny, po prostu lepiej sprawić, że stanie się on elementem mody i czymś, co będzie mnie wyróżniać wśród tłumu. No, I świetnie. jak wiele osób może myśleć o Iranie w ten sposób, że czarny jest dominującym kolorem, to proszę sobie wyobrazić, że tak nie jest. Szaliki mogą być różnokolorowe, mogą podkreślać kolor oczu, mogą być dopasowane do kolczyków, do pomadki, także Jeszcze my zaczniemy się tak ubierać teraz po rozmowie z Tobą. A dużo miałaś tych trzeba nakryć pokombinować. głowy? No, mam dosyć sporą kolekcję szalików, nie ukrywam, bo są i szale, Czyli które się teraz ubiera ci na brakuje? koncerty i na co dzień. Czyli teraz nawet Ci brakuje ubierania ich czasami? Nie, tak bym nie powiedziała. A powiedz nam teraz, co się u Ciebie dzieje. Jak to wygląda? Bo mamy teraz taki czas, można powiedzieć, że nieco zamrożony, związany z koronawirusem. Jak u Ciebie teraz wygląda proces komponowania? E, Powiem szczerze, że na początku, gdy rozpoczęła się pandemia, tak naprawdę byłam bardzo zaniepokojona jej przebiegiem i nie mogłam się skupić na pracy nad muzyką. Ale teraz, gdy powiedzmy sobie szczerze, że pandemia stała się nową normalnością,
większość projektów kompozytorskich i życia codziennego wróciła do normy, a wręcz podwoiła się. Mam obecnie tyle projektów do realizacji, że czasami nie wiem po prostu, którym się danego dnia zajmować. Czyli owocnie w takim razie. Tak, jest Ale bardzo z owocnie szansami i na bardzo wykonanie? pracowicie. Słucham? Z szansami na wykonania tych utworów, czy na razie bardziej to jest ten proces twórczy, masz wiele zamówień, a nie do końca przez właśnie okres pandemii wiadomo, kiedy te utwory zostaną nagrane, czy zupełnie wszystko przeniosło się do sieci i są osoby, które nagrywają Twoje utwory, niezależnie od tego, czy jest możliwa organizacja koncertów, czy nie? Na chwilę obecną, na szczęście, większość projektów, które realizuję, ma być wykonana na żywo. Niektóre z nich również mają być ponownie wykonane albo zarejestrowane tylko i wyłącznie w sieci. Ostatnio dużo się zajmuję muzyką elektroakustyczną, która siłą rzeczy jest związana ze studiem, z nagrywaniem i potem również z prezentacją rezultatów online, można tak powiedzieć. Także część tych projektów po prostu będzie miała swoją premierę przez internet. Ale cieszę się, że niektóre projekty, które są zaplanowane na jesień i zimę tego roku, póki co mają szansę na wykonanie na żywo. Zobaczymy, co czas pokaże po prostu, bo nie potrafimy tego przewidzieć. No to wspaniale. Wychodzi na to, że bardzo dobrze wykorzystałaś ten czas i już teraz jakby normalnie do tego podchodzisz i jesteś w stanie się skupić na pracy i nie martwisz się aż tak bardzo jak na początku. Tak. To rzeczywiście pomaga, bo teraz możemy pełną parą pracować, pomimo tego, że mamy wakacje. A jak jeśli chodzi o Twoje przyszłe plany koncertowo-podróżnicze? Na razie Oslo będzie Twoją bazą? Czy to jest taka trochę przystań na chwilę? Myślałaś o tym? Wydaje mi się, że na chwilę obecną ciężko rozmawiać na ten temat. Wydaje mi się, że Oslo jest siłą rzeczy bazą na najbliższy czas, ale moje kontakty z Polską i z Iranem nie urwały się, także mam nadzieję, że jak tylko będzie możliwość bezpiecznego podróżowania pomiędzy krajami, to znowu będę witać i w moim kraju ojczystym i w mojej drugiej ojczyźnie. Bardzo byśmy się cieszyły. A tak jeszcze sobie myślę, może naszym odbiorcom byś troszkę przybliżyła, co to znaczy ta muzyka elektroakustyczna? Muzyka elektroakustyczna to pewnego rodzaju muzyki, która wykorzystuje źródła elektroniczne albo dźwięk, falę elektromagnetyczną, która jest stworzona poprzez programy komputerowe do tworzenia muzyki, albo też przez dźwięk, który możemy zarejestrować za pomocą różnego rodzaju sprzętów do nagrywania dźwięku, na przykład Zoom Recorder albo jakiegokolwiek innego rodzaju produkty. I potem ten nagrany dźwięk możemy w dowolny sposób przetwarzać elektroakustycznie w studio za pomocą różnego rodzaju technik. Może z tego powstać utwór elektroakustyczny jako taki, odgrywany tylko przez głośniki, a możemy również stworzyć utwór, który będzie wykorzystywać muzykę elektroakustyczną jako jedną z warstw, na przykład na zespół instrumentalny plus warstwę elektroakustyczną. Wtedy zawsze do wykonania potrzebujemy przynajmniej 2 głośników i systemu, wiadomo, konsoleta mikserska, komputer, i nagłośnienia, aby zrealizować wykonanie takiej kompozycji. Czyli wykonawcy grają razem z tym materiałem puszczonym jakby z taśmy, który słyszą w głośnikach, tak? Tak, dokładnie. Tak, ale właśnie mówimy o tym przypadku, kiedy taśma jest jedną z warstw, tak? Tak, ale ja właśnie jak Martyna jeszcze mówiła, to tak zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie w przyszłości. Czy w ogóle my, wykonawcy, będziemy potrzebni? Jak Martyna myślisz? Martyna prawdę nam powie.
tak jak my zawsze potrzebujemy publiczności, która ma odbierać to, co my im prezentujemy, dla nich piszemy, tak my, kompozytorzy, zawsze będziemy potrzebować wykonawcy do wykonania Całe utworu. Co za ulga. Także jest to nierozerwalny łańcuch, moim zdaniem, i nigdy dla nikogo nie powinno zabraknąć miejsca w przyszłości. Muzyka może się bardzo mocno rozwinąć i możemy znaleźć zupełnie nowe sposoby rozmawiania pomiędzy odbiorcą, artystą, a wykonawcą, a myślą muzyczną. Wszystko to może być pod wpływem bardzo dużego postępu, ale jakkolwiek to będzie iść do przodu, dalej ten łańcuch będzie trwać. A jak to jest z odbiorem tej muzyki elektroakustycznej? Kiedy takie Twoje kompozycje są prezentowane, masz taki zwyczaj, że zanim nastąpi to wykonanie, starasz się publiczności w jakiś sposób wytłumaczyć, o co chodzi w tej muzyce? Wydaje mi się, że wśród wielu osób chodzących na koncerty muzyki klasycznej, a także dla osób, które dopiero zaczynają słuchać muzyki współczesnej, jest trudne zrozumieć, czym jest muzyka elektroakustyczna, a także trudno jest zrozumieć nawet, na czym polega muzyka współczesna po prostu. Dlatego gdziekolwiek ja sama organizuję koncert, to zawsze staram się na początku wytłumaczyć, czym jest dana muzyka, jak jej słuchać, jak sprawić, żeby zainteresować słuchacza i pomóc mu w oswojeniu się z tą nową muzyką, a także sprawić, że mu się spodoba. No Także No, to jest bardzo ważne. bo w zasadzie to ta jest nasza bardzo ważne. seria Polskie Muzyczki powstała właśnie w ten sposób, że na koncertach rozpoczęłyśmy opowiadanie o muzyce, w jaki sposób jej słuchać, anegdoty o kompozytorach i stąd właśnie przyszła nam na myśl ta idea cyklu Polskie Muzyczki, w którym rozmawiamy właśnie o sposobach słuchania muzyki i o tym, żeby ta muzyka była elementem naszej codzienności i żebyśmy się nie bali, nawet jeśli z pozoru jakieś dźwięki są dla nas na początku niezrozumiałe. Tak naprawdę to, aby nie bać się czegoś, czego się nie rozumie, jest jedną z najważniejszych rzeczy przy słuchaniu muzyki, jakiegokolwiek rodzaju muzyki. Jeżeli będziemy słuchać czegoś nowego, będąc bardzo otwartym i starać się zrozumieć, czym to jest i z czym to się, że tak powiem kolokwialnie, je, no to wtedy możemy rzeczywiście odnaleźć pewnego rodzaju muzyczne światy, których nie spodziewaliśmy się po prostu, że istnieją i nagle stają się dla nas fascynujące. Także objaśnianie muzyki, rozmawianie o tym, czym ona jest i dzielenie się naszą wiedzą z tym, czego może niektórzy ze słuchaczy po prostu nie wiedzą albo nie są z tym zaznajomieni, no to chyba to jest bardzo istotny punkt realizacji koncertu. A gdybyś miała zachęcić do słuchania swojej muzyki, gdybyś miała opowiedzieć jej osobom, które na przykład pierwszy raz spotykają się z Twoją twórczością, jak byś im tak w skrócie opowiedziała? Jaki jest ten Twój styl? To jest bardzo ciężkie pytanie. Jak mogłabym zachęcić do słuchania mojej muzyki? Może mogłabym powiedzieć po prostu: spróbujcie zrozumieć mnie i mój świat muzyczny i zobaczyć to, jak potrafię poprzez dźwięk o nim rozprawiać. Co mogę z niego stworzyć, jak mogę różnego rodzaju dźwięki połączyć razem, aby tworzyły nowy świat i rozprawiały o różnego rodzaju zagadnieniach, które są dla mnie ważne, bo może będą również i dla Was ważne i będą również dla Was fascynujące. Myślę, to że było bardzo okej? chciałabym być na takim koncercie Martyny, gdzie na początku opowiada publiczności właśnie o tym, co następnie usłyszą. Dokładnie. Dzięki tak. i zapraszam. Może się tak uda zrobić potem, że będą jakieś koncerty. Super. Martyna, bardzo Ci dziękujemy za naszą wspólną rozmowę.
Powiedziałaś, myślę, bardzo wiele ciekawych rzeczy i to też nie sprowokowałyśmy wcale Ciebie do tego, żeby powiedzieć, jak ważne jest to, żeby publiczności czasami wytłumaczyć czy opowiedzieć o muzyce. Tak, i jak ważne jest to, żeby się po prostu nie bać. Poznawać czegoś nowego, poznawać muzyki klasycznej, współczesnej, elektroakustycznej, że tak naprawdę jeżeli wiemy, jak tego słuchać, to jest bardzo przyjemne. Także z tym Dokładnie. optymistycznym akcentem myślę, że będziemy mogli się pożegnać, zapraszając do śledzenia naszego kanału, do częstego chodzenia na koncerty muzyki klasycznej, współczesnej i elektroakustycznej. Bardzo cieszymy się, że Martyna była dzisiaj naszym gościem i bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Ja również dziękuję. I do zobaczenia w kolejną sobotę.